Witam wszystkich widzów. Zapraszam na kolejny biwak. W końcu zimowy. Szukam swoje wymarzone miejsce biwakowe, bo jak wiecie, nie lubię biwakować 2 razy w tym samym miejscu. Dlatego za każdym razem szukam sobie nowe miejsce. No i tak sobie szukam. A czy znajdę, to się okaże. Mój plecak dzisiaj jest wyjątkowo ciężki. Zabrałem pałatkę i zabrałem koc wełniany. W sumie świeży zakup. Taki prawdziwy koc wełniany, 75% wełny. Więc będę chciał go przetestować. Choć nie będę spał tylko pod kocem. Normalnie zabrałem śpiwór i dalej szukam miejsca. Także zapraszam do oglądania. Przynajmniej już nie będzie pytań, gdzie jest boczek. Widzę jakieś buki, sosny, no i nawet brzozy. Chyba znalazłem swoje miejsce. Jak zwykle pierwsze wrażenie najlepsze. Miejsce już znalazłem. Powiedzmy, że jest tu dosyć płasko. Delikatnie właśnie teren idzie tak po skosie. No trudno, nie mam czasu, bo już jest 15. Już się robi szaro, za chwilę będzie ciemno. Także szybko muszę rozłożyć moją pałatkę. Śledzie mi się skończyły. Zabieram zawsze gdzieś z 6 śledzi. No a tu w pałatce mamy chyba nawet 9 punktów zaczepienia. Także muszę kilka dostrugać. Dlatego warto w pałatce mieć takie sznureczki. No bo tu jakbyśmy... Tutaj te małe przepusty nas właśnie by ograniczały. Byśmy musieli jakieś cieniutkie patyki szukać. A tak możemy użyć gruby kijek. I pałatka rozbita. Szukamy opału. Szukamy suszka. Najlepiej będzie to właśnie stojący suszek. Za długo nie szukałem. O i następny. Normalnie kopalnia suszków. O, jaki piękny bóg. W sumie nie wiem, po co to ciąłem, jak przewróciło się z korzeniem. Tak łatwo mi z tym drewnem nie pójdzie, bo okazuje się, że jest to dębina, ten suszek. No i dosyć dużo siły wkładam, żeby właśnie te kawałki pociąć. Sosna idzie o wiele łatwiej.
Tym razem odpalam ognisko za pomocą kory brzozy. W rozpalaniu ognia zimą najważniejsza jest cierpliwość. A na spokojnie trzeba nazbierać troszkę więcej opału, troszkę więcej kory brzozy. No bo po prostu jest większa energia potrzebna do rozgrzania delikatnie mokrych, wilgotnych patyczków. A potem to już stopniowo dokładamy właśnie takie suszki, które wcześniej ciąłem. W międzyczasie wygarnę śnieg spod pałatki, bo temperatura oscyluje w okolicach -1 stopnia. W środku może być troszeczkę cieplej. No i boję się, żeby nie zrobiła się woda czasem tutaj pode mną. Że wygarnę ten śnieg cały. Skarpetki mi przemokły, buty też, dlatego muszę się trochę podsuszyć, bo mokre skarpety w nocy to gwarancja zimna. Tak naprawdę mam na przebranie, ale mam takie właśnie te wełniane do spania skarpety. Że dochodzi godzina 18. Jeszcze trochę i będzie obiad, kolacja. Fajny ten koc, choć śmierdzi magazynem. Miałem go wyprać, ale coś zapomniałem. Zaczynamy sezon na mandarynki. W oczekiwaniu na obiad, kolację. Słodziutkie. Zaczynamy obiad, kolację. A będą dzisiaj pierogi z mięsem i boczkiem. Podsmażam boczek. Pierogi z boczkiem. Pierogi z mięsem. Chyba nie trzeba nic mówić. 10 na 10. Ale chyba nieśmiało zaczyna śnieg padać.
Zbliża się 20. A prognoza mówiła właśnie, że śnieg będzie padać o 20. No i chyba się nawet sprawdziło. Temperatura w nocy ma podobno zejść do -5. No i obfite opady śniegu. Teraz pora na moją ulubioną czynność na biwakach, czyli gapienie się w ognisko. Au. Kamień, który nagrzałem w ognisku. Kurde, ciepło jest. Ciekawe, czy podniesie mi temperaturę w pałatce. Ale myślę, że tak. No, naprawdę ciepłe były te kamienie. Gorące. Ale ewidentnie czuję, że w pałatce robi się cieplej. Jak przykładam rękę, to czuję, jak kurde dają, jak grzeją. Fajny patent, tylko jakbyście łapali takie kamienie, to radzę nie mieć żadnych dziur w skórowych rękawicach, bo właśnie tam, gdzie miałem dziury, tam mam poparzone palce. Nuda. Chyba lepiej poczytam jakąś książkę. To jest w tym wszystkim najlepsze. Ten widok. Tylko żeby tak zimno nie było. Gdzieś o, nie wiem, 3 może była. Zjechałem z karimaty i ciągnęło mi strasznie od gruntu. No ale jak już usadowiłem się z powrotem na karimacie, to było ok. Ale klimacik jest. Uwielbiam. Kurde, śnieg zaczyna padać. Ajajaj. Herbatka. Ale czaj zrobiłem. Trochę przesadziłem chyba. Herbatka. Miała być yerba, ale chciałem coś, żeby mnie tak rozgrzało. Żeby się napić w dużej ilości. Także mój zimowy biwak dobiega końca, niestety.
Zawsze najgorsze jest składanie tej pałatki mokrej. Pałatka normalnie jest ciężka. Teraz to nawet nie chcę myśleć, ile ona będzie ważyć. Jeszcze krótkie słowo o tym kocu wełnianym, który naprawdę zrobił robotę. W nocy było -5. Jeżeli ktoś by pytał, to jedną butelkę wziąłem do śpiwora, żeby mi nie zamarzła. Ale o dziwo, druga butelka w plecaku nie zamarzła, także... Kilka słów o kocu, który dzisiaj był na pierwszym wyjściu, na pierwszym biwaku. Jest to kopia koca amerykańskiego z II wojny światowej. Ma 75% wełny i reszta to tam jakieś syntetyczne włókna. Nie żałuję, że go zabrałem dzisiaj, bo mój śpiwór Cumulus Comfort ma tam chyba do -3 czy 5, jakoś tak. Dzisiaj było te -5. Ale coś mi kurde zimno było w nocy. Koc wełniany zjechał, gdy już zacząłem się kręcić i z powrotem się nakryłem kocem, to już było ok właśnie. Także fajna rzecz. Do tego można się tak fajnie właśnie nakryć i pić ciepłą herbatkę.